Jeśli historia wydawała ci się kiedykolwiek nudna, to po prostu znaczy, że nie trafiłeś jeszcze na sedno historii. To miejsce, gdzie starożytne imperia ożywają, wielkie bitwy nabierają tempa, tak jak w filmie, a sekrety sprzed tysięcy lat potrafią naprawdę zaskoczyć. Bez szkolnej nudy, za to z niesamowitym klimatem, pasją i opowieściami, które wciągają od pierwszych sekund. Wejdź raz i zobacz, że historia naprawdę może uzależniać. Witamy po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze. Witam wszystkich naszych Witam, witam. widzów. Witam wszystkich naszych widzów. Jest jakiś taki przestój troszkę, czy nie? Jak patrzysz? Tak jakby chwilowo niekiedy był. No, ale to spokojnie. Ja zadam pytanie, ciut przeczekamy, bo tu mi się włączyła jedna rzecz. Bez problemu, ja tam niewiele mówię, więc zostawię temat Tobie. Moi drodzy, tylko zachęcam jeszcze do nabycia tej ekskluzywnej wody dla dżentelmenów przez firmę Bruk robioną. Macie tutaj telefon, macie kontakt. Zachęcam, sporo subskrybentów nabyło. Cieszę się, chwalą sobie, polecam serdecznie. A teraz przejdźmy do tematu, który z Piotrem chciałem, żebyśmy omówili. Ostatnio wiceprezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że kosmici to demony. Co on mógł mieć na myśli, mówiąc to? Wiesz, co on mógł mieć na myśli, to tylko on wie sam. Natomiast to było w takich okolicznościach, że no, tam się teraz mówi mnóstwo o UFO, o obcych. Sami wiecie, jak to było z Trumpem, że kazał wszystko ujawnić. W sumie nie wiadomo, jak to tam będzie z tym. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, nie będę się powtarzał. No i zapytano J.D. Vance'a, jak to wygląda z obcymi. No, on powiedział, że nie przeglądał jeszcze tych najnowszych akt, że je ma fisia na punkcie UFO, że go to bardzo interesuje. No wiesz, to samo w sobie jest sprzeczne, nie? Facet się tak bardzo tym interesuje, ale nie przejrzał, bo coś, Mhm. bo miał prasowania pewnie dużo. Mhm. Ale powiedział, że no niekoniecznie to są kosmici, że może to są demony, tak? No bo on jako chrześcijanin patrzy też na to z takiej perspektywy trochę innej. Wplątał to w to wszystko diabła, powiedział, że największym sukcesem diabła jest to, że przekonał ludzi, że nie istnieje. No i tak to było, wiesz, to się bardzo szybko rozeszło po internecie, jak wiele podobnych takich budzących emocje oświadczeń. Pech chciał, powiem ci, że myśmy, nie wiem, 4-5 tygodni temu nagrali na moim kanale bardzo długą audycję o hipotezie kosmici równa się demony. Mhm. I myśmy o tym mówili trochę wcześniej niż on to powiedział. Także ja odsyłałem ludzi do tego wszystkiego. Co on miał na myśli? Powiem ci, że pewnie tą wałkowaną od dziesięcioleci teorię mówiącą, że no jest to właśnie w ten sposób, że istnieje jakiś związek, łącznik między zjawiskiem UFO a demonami. To się wiąże z hipotezą tak zwanej elity Collinsa, czyli grupy ludzi, która ma być o tym przekonana. Ludzi oczywiście na wysokich szczeblach, decydentów w Mhm. Stanach Zjednoczonych. No ale my dobrze wiemy, jeżeli nie wiecie, to posłuchajcie sobie tej naszej audycji z Arturem, że te interpretacje demoniczne w ufologii istnieją. Istnieją także w Kościele katolickim demoniczne interpretacje UFO. Można do tego podchodzić na różne sposoby, zarówno od strony takiej bardziej, nie wiem, od strony nauk społecznych, mówiących, że ci kosmici no, dzisiaj mają te same cechy, które niegdyś posiadały demony, ludowe i nie tylko, ale można też podejść od strony okultystycznej, mówiącej, że to są istoty, które ktoś tu przywołał, ale można podejść też od takiej strony, no bardziej, wiesz, nie wiem jak to powiedzieć, takiej strony, która jest popularna chyba właśnie wśród amerykańskich chrześcijan, mówiącej, że za tym się kryje antychryst i jego słudzy, Mhm. którzy chcą w jakiś sposób zdestabilizować porządek na świecie. No i tak destabilizują od wielu lat, no bo przecież wiemy, że UFO od wielu lat już uwagę Amerykanów i nie tylko zaprząta. Natomiast w tym tkwi jakieś drugie dno w tych jego słowach, no bo nagle się okazuje, że Trump nakazuje ujawnić informacje na ten temat.
a jego zastępca mówi, że to mogą być demony. Mhm. To nie zostało powiedziane moim zdaniem przypadkiem. To jest element wielkiej, wielkiej propagandy ze strony Amerykanów. Oni się przerzucają tematem UFO jak gorącym ziemniakiem. Raz to Mhm. są kosmici, raz to są demony, raz się okazuje, że ludzkość nie jest gotowa naprawdę. Mhm. Kiedy się okazało, że kosmici to demony, no to usłyszeliśmy potem od duchowej doradczyni Trumpa, że on z kolei jest jak Jezus Mhm. i Tak. podąża tą samą drogą. No to wiesz, taka polaryzacja nastąpiła. Tutaj jakieś demony w latających spotkach, których nikt nie potrafi złapać. Tu Trump, który jest jak Jezus. Mhm. No, co to może znaczyć? Myślę, że może znaczyć, że jesteśmy także i my, no bo do nas to dociera ta informacja, poddawani strasznemu praniu mózgu, Mhm. a przekaz jest jednoznaczny, zbieżny z tym, co było przekazywane w czasie tego wielkiego projektu inżynierii społecznej, jakim był projekt QAnon, kiedy Amerykanom wmawiano dokładnie to samo, tylko nie tak bardzo wprost, Mhm. że jest Trump, który jest dobry, który jest zesłany przez opatrzność i jest grupa złych ludzi, którzy cały czas bróżdżą, grupa satanistów, Mhm. grupa masonów i tam, wiesz, można podstawić w to miejsce dowolną grupę, no poza Żydami, no bo wiadomo, że Mhm. akurat oni są cacy w Ameryce, znaczy dla Trumpa. No i właśnie on z tym wszystkim walczy. Mhm. Tak. No i myślę, że to nie zostało powiedziane przypadkiem. Nie padły też przypadkiem słowa o tym, że Trump jest jak Jezus. No bo po prostu chodzi o to, żeby ludziom, tym najmniej odpornym na taką propagandę, zasiać totalny zamęt w głowie, żeby już nie wiedzieli, o czym myśleć. Dlatego, że to są kolejne informacje w ciągu kilku tygodni o takim dużym natężeniu emocjonalnym, które spływają. I wiesz, no, słowa powtarzane któryś raz, one z czasem staną się w oczach opinii publicznej prawdą. Ja to wiem, analizując różnego rodzaju teorie w ufologii, jak się rozchodziły na przestrzeni lat, jak czasami z hipotezy postawionej w książce, i to nawet zupełnie niepoważnej książce, rodziła się cała legenda miejska. Przykładem, no miejska, tak, współczesny mit się rodził. Przykładem są chociażby wierzenia takie popularne dotyczące szaraków, reptilian i tak dalej. To wszystko skąd się wzięło. A skąd się wzięło, bo się przyjęło, wiesz, także urabia się opinię publiczną w kwestii UFO, a przede wszystkim tą opinię publiczną się straszy. No bo co Mhm. może być straszniejszego niż demony? Ludzie dzisiaj nie boją się Pana Boga, boją się demonów. Mhm. Dlatego Kościół prawdopodobnie postanowił tymi demonami straszyć. I może ktoś wziął przykład z Kościoła i zaczął dorabiać tą maskę z rogami właśnie do obcych. Mhm. No coś z tego jest, wiesz, bo bardzo duży nacisk, kiedyś straszono złym, natomiast bardzo duży nacisk położono na to, że Bóg jest miłosierny, w związku z tym po prostu ludzie wychodzą z założenia, i tak jakoś to tam będzie, nie? Ale jak sobie pooglądamy filmy o złych duchach, no to one budzą grozę bardziej, więc bardziej w tym kierunku być może można by pójść. Ale No podobne słowa... jest jeszcze coś, co u nas nie jest odczuwalne, a za oceanem jest. To jest tak zwany satanic panic. Mhm. W prostym tłumaczeniu satanistyczna panika, czyli straszenie diabłem. U nas satanic panic, no to były diabłem i satanistami. U nas taki epizod miał miejsce w latach 90., na początku lat 2000, kiedy słyszeliśmy w mediach, w prasie, nawet słyszeliśmy różnego rodzaju legendy na temat właśnie czcicieli szatana, którzy mają się różnych rzeczy dopuszczać. Satanic Panic w Ameryce za czasów Trumpa sięgnął zenitu i teraz tylko tymi swoimi wypowiedziami J.D. Vance tak naprawdę dokłada do pieca zbiorowych paranoi. No tak to wygląda. Natomiast inna sprawa, bo widzisz, podobne słowa słyszymy od jednego z parlamentarzystów amerykańskich, który mówi wprost, że prawda o UFO mogłaby doprowadzić do takiej odklejenia się i do bezsenności, prawda? O co z kolei jemu chodziło? Tak, to powiedział Tim Burchett, facet, no, kongresmen amerykański, od dawna zaangażowany w kwestie związane UFO, facet, który szuka prawdy o UFO od
3 lat nie może jej znaleźć, a jak już nawet znalazł, to nie może powiedzieć. I tam jest tak w kółko. Czyli on wie coś strasznego, ale powiedzieć nie może, no bo nie może. Ale wam powie, że jest straszne i można by nie spać. To już może powiedzieć, ale o co chodzi, to już nie może. Tak? Czyli tak jakby miał złotą kulkę i cały czas o niej opowiadał, jaka to fajna kulka, jaka to ładna, jak się świeci, ale by nigdy jej z ręki nie wypuścił i nie pokazał, co to. No i może jakby umarł i ta kulka mu wypada, to byście wtedy zobaczyli, że to jest po prostu kulka z folii aluminiowej. I tak niestety może być z tym disclosure, że to jest proces mający na celu straszenie ludzi. Straszenie ludzi, żeby oni sobie wzięli do serca metafizyczny strach. Nie taki strach, wiesz, przed Chińczykami, nie taki strach przed, nie wiem, imigrantami, ale strach innej natury. No bo wiadomo, że ci imigrant może wejść do domu, ale przez okno albo przez drzwi. A wyobraź sobie taki strach no, parafizyczny, metafizyczny. Istot, które mogą wszystko. One mogą się wyrwać z łóżka, one mogą przyjść, przeniknąć przez ścianę, one mogą się do głowy wejść. One mogą rzeczy, których sobie ty nie wyobrażasz. Takie rzeczy my słyszymy. Wiesz, to jest daleko idąca manipulacja tak naprawdę ludzkim postrzeganiem. Ja o tym często mówię, ale ludzie sobie nie zdają sprawy, jak jest. Naprawdę. A dam wam przykład. Wy sobie przypomnijcie, jak byliście młodsi, jak żeście horror w telewizji obejrzeli, albo jakiś straszny film dokumentalny o opętaniach, jak to na was wpływało. To jest ta sama metoda działania. Mówi się, jest zło, którego nie widać, które może przyjść. Wy się bójta, cały czas się bójta, macie się cały czas bać. To jest taka narracja. A Tim Burchard, no cóż, on mówi, że jakby się ludzie dowiedzieli o UFO prawdy, to by nie spali w nocy, albo by byli poirytowani, albo by im się odkleiło. No tylko, że tak. Ja już też to wiele razy powtarzam. Temat UFO w mediach znany jest od dekad. I tak naprawdę od początku, bo od początku pojawiały się różne interpretacje, mówi się o tym, że to nie muszą być kosmici, to mogą być inne zjawiska. I bierze się pod uwagę także takie fantastyczne, no, na pozór hipotezy mówiące, że to goście z innego wymiaru, że takie zjawiska paranormalne, że może to nawet, wiesz, demony i tak dalej. Ale to wszystko było przerabiane. W filmach pokazywano już naprawdę różne scenariusze. Hipotez o UFO jest pewnie kilkadziesiąt. I one wszystkie były w taki czy inny sposób przez różne grupy przerabiane. Są ludzie, którzy wierzą, że to są demony, są ludzie, którzy wierzą, że to są zbawiciele z kosmosu. No, co jeszcze może być takiego, żeby nas przeraziło do tego stopnia, żebyśmy nie spali? No nie wiem. Wiesz, ja jestem takim człowiekiem, że mnie by przeraził realny scenariusz. Jakbym zobaczył, że kogoś kosmici zjedli albo porwali z sąsiadów, to bym się bał. Ale jakbym słyszał ciągle o tym, że oni kogoś porywają i coś robią, to bym zaczął wątpić, bo bym pomyślał, że ktoś próbuje ze mnie zrobić wariata albo mnie nastraszyć. A tutaj mamy chyba do czynienia z tym drugim scenariuszem, że coś się próbuje ludziom wmawiać. Wy nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, co się może stać. No to jakie to jest zagrożenie? Jakieś apokaliptyczne, jakieś, nie wiem, zło apokaliptyczne się zbliża? No, wiesz, ja nie sądzę, żeby ludzie nie byli gotowi. Ludzie bardziej nie są gotowi na te nieustanne gadanie o tym, jak to bardzo nie są gotowi. Ludzie bardziej nie są gotowi na ślub, a co dopiero na kosmitów. Tak, także wiesz, to jest po prostu próba grania na emocjach i taka taktyka, no wiem, ale nie powiem. No wiem straszną rzecz, ale nie mogę ci powiedzieć. O, taką rzecz wiem, żebyś się odkleił, ale ci nie powiem, bo nie mogę. I wiesz, a potem okazuje się, że w internecie pojawia się jakiś samozwańczy sygnalista, który podaje się za pracownika na przykład CIA i on wszystko mówi, wszystko wyśpiewał. Także to jest, wiesz, to jest sytuacja, która nie jest tylko paradoksalna, ona jest chora i ona jest śmieszna. Tak, ona jest śmieszna. Ci wszyscy ludzie związani z disclosure to są po prostu sługusy Trumpa, którzy, kiedy on ma problem natury wizerunkowej, robią wszystko. To nie tak, że oni tylko o UFO mówią, bo oni się chwytają wszystkich innych tematów.
ale my akurat o UFO mówimy. Mhm. Oni wyciągają ten temat, no i maglują go. Maglują go już 3 lata. Oczywiście ja nie twierdzę, że Trump UFO wymyślił. Nie wymyślił go i tak naprawdę to jest projekt o dużo szerszym zasięgu, dużo starszy projekt, ale on go z lubością wykorzystuje. Mhm. No z pewnością. Dlaczego w ogóle Amerykanie tak bardzo straszą, jeżeli o tych kosmitów idzie? Jaki twoim zdaniem mają w tym cel i dlaczego w ogóle słyszymy ciągle jakieś takie, nie wiem, przerażające wizje, a kompletnie nie ma konkretów? Wiesz, to jest projekt, który jest wieloetapowy i na pewno nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Pierwsza rzecz jest taka, bo wiesz, chodzi o wprowadzenie w błąd zarówno opinii publicznej własnej, jak i opinii publicznej na świecie. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o wprowadzenie w błąd, no to wmówienie, że Amerykanie mają jakąś technologię związaną z tymi przybyszami z kosmosu i ta technologia jest bardzo rozwinięta. Mhm. Więc no, powiedzmy, że ktoś weźmie to przynajmniej pod uwagę. Ja nie twierdzę, że akurat Chińczycy by byli tacy naiwni, żeby uwierzyć, że Amerykanie opowiadają o kosmitach i nigdy tego nie pokażą. Mhm. Ale to jest jedno. Druga sprawa, no to już w zasadzie powiedziałem, że chodzi o ogłupienie własnego narodu, żeby władza mogła robić co chce, żeby Trump był traktowany jako zbawca narodu, żeby tak naprawdę nie zauważono problemów, które sam sprowokował, sprokurował, żeby mógł jakoś dojechać do końca tej kadencji. Kolejna sprawa to jest, wiesz, bo to jest też tak, że UFO, kosmici, to pociąga za sobą następne tematy. No bo to disclosure, to ujawnienie to jest zawsze jakiś próg, jakiś szczebel, jakiś stopień, a takim koniec czegoś również, koniec starego postrzegania świata. No za tym automatycznie idzie koncepcja, no nie wiem, wielkiej zmiany paradygmatu, nawet apokalipsy, nawet ujawnienia nowej wiedzy. Do tego dochodzi AI, wszystkie związane z tym problemy, do tego dochodzą, wiesz, kwestie geopolityczne. Zwykły człowiek, zwykły odbiorca informacji ma taki mętlik w głowie, że nie wie, co myśleć na chwilę obecną. No, najlepiej byłoby się odciąć od internetu i analizować to wszystko na chłodno, no, ale się nie da, tak naprawdę. Także dlaczego oni to robią? Z różnych przyczyn. To Trump tego nie zaczął, Trump z tego korzysta. Pamiętajmy, że to się zaczęło w pewnym sensie za pierwszej kadencji Trumpa, natomiast tematem UFO Amerykanie pogrywają już od bardzo dawna, tylko że teraz mają internet i teraz mogą to stosować z lubością. I tak naprawdę w bardzo prosty sposób, bo tu nie trzeba dużo, tu nie trzeba całego ministerstwa, tu nie trzeba całego oddziału dezinformacji, wystarczy kilku namówionych ludzi, którzy będą wprowadzać innych ludzi w błąd, a ci ludzie będą szli do internetu i to wszystko opowiadali i zacznie nam się po prostu sama z siebie tworzyć legenda. Legenda wokół UFO, różnego rodzaju teorie spiskowe. Zapoczątkować coś takiego to nie jest problem. Także z tego powodu to jest zrobione. No jest jeszcze ostatnia kwestia, wiesz, czyli wróg niewidoczny, wróg, który jest Amerykanom potrzebny, tak jak każdemu innemu narodowi, ale oni już kilka tych wrogów mieli. Teraz mają imigrantów, przedtem mieli islamistów, no i prawdopodobnie może będą mieli kiedyś ufitów, kosmitów, a ci są najlepszym wrogiem, bo ich nigdy nie można złapać, nigdy To jest nie zabawa, można, żeby gonić króliczka cały czas. nigdy nie możesz ich złapać, nigdy nie możesz ich wskazać, ale możesz możesz na nich winę za wszystko zrzucić, tak? Ale myślę, że to taki wróg, który zostanie wykorzystany w ostateczności, gdzieś kiedyś, niekoniecznie teraz. No wiesz, no już ten temat brano, wykorzystywano i ludzkość testowano na ten poziom, wiesz, inteligencji, że był wirus bezobjawowy, no nie? To teraz mogą być osobnicy UFO, kosmici bezobjawowi, których nie będziesz widział, a gdzieś tam będą, nie? I ludzie będą się, już przecież ludzie różne cuda robili dla bezobjawowego wirusa, nie? Już z nimi wszystko przerobiono, szczerze mówiąc. No ale wiesz, tych teorii jest wiele. A twoim zdaniem jaka jest najdziwniejsza teoria o obcych, która ostatnio się pojawiła? Ostatnio pojawiła się też teoria, o której trochę już wspomniałeś, czyli o tych bezobjawowych kosmitach. Ale może sobie to zostawimy na inny odcinek. Chodzi o hipotezę o tym, że po Ziemi chodzą hybrydy. Albo że te hybrydy są tworzone przez samych Amerykanów. To nam się ostatnio pojawiło i zostało podniesione przez pewnego kongresmena. Nie przez byle kogo. No właśnie to jest najciekawsze. To, wiesz, nie jest najciekawsze to, że o tym wszystkim mówią
nagle media, czy mówi internet. Internet mówi o wszystkim, co jest dziwne, bo to się wszystko na klikach opiera. Mhm. Ale zauważ, że tam w Stanach Zjednoczonych mówią na ten temat politycy. Mhm. To jest już samo w sobie dziwne. Ja nie powiem, kiedyś uważałem, że to jest godne uwagi, teraz uważam po czasie, że to jest dziwne. Mhm. Ja też kiedyś wierzyłem, że oni powiedzą prawdę, a potem się zacząłem im przyglądać. I absolutnie im nie wierzę. Nie wierzę, nawet gdyby oni coś powiedzieli, to też nie będę w to wierzył, dlatego że po 3 latach śledzenia tak naprawdę regularnego tego tematu, Mhm. wiem, że będzie to próba wykorzystania tego zagadnienia do dalszej destabilizacji, Mhm. do tego, żeby, wiesz, no, czego ludzi się nie udało pozbawić jeszcze? No, wszystkich pieniędzy, ale nie udało się jeszcze ludzi pozbawić pewnych podstaw etycznych, moralnych, filozoficznych, pewnego ugruntowania, Mhm. pewnej bazy, którą masz. Antropolodzy mówią, kiedy dochodzi do wielkich zmian na świecie, o tak zwanych kryzysach wartości tradycyjnych. Mhm. I kto wie, może żeby ten tradycyjny kryzys wartości wywołać, teraz się robi to wszystko łącznie z tym straszeniem, kosmitami, demonami, apokalipsą. Po prostu chodzi o to, żeby ludziom zburzyć wizję świata, którą mają, żeby nie wierzyli ani mediom, ani nauce, ani Kościołowi, ani nikomu. Najpierw, żeby Trumpowi wierzyli, tak? Mhm. Mhm. Co on powie. Ja to widzę właśnie w ten sposób. To są metody delikatne, skuteczne, bo to są metody opierające się na emocji, a przede wszystkim kluczem tutaj jest brak odpowiedzi. My się poruszamy po tematach, na które odpowiedzi nie ma. No i automatycznie musimy przenosić naszą wiarę, że to oni, ci najwięksi farmazoniarze za oceanem, jakieś odpowiedzi w tej kwestii mają. A czy mają? Może i mają, ale nie sądzę, żeby się tym podzielili. Okej, dzięki ogromne za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiamy wszystkich. Ja zachęcam również bardzo serdecznie, żeby odwiedzać kanał Piotra. Tutaj znajduje się link, oczywiście ikonka, wystarczy przycisnąć i będzie można się szybciutko przenieść. Tamte tematy są szerzej, głębiej rozważane i rozwijane. Zachęcam, żeby lajkować nasze spotkania i u mnie na kanale, i u Piotra na kanale, żeby wspierać nasze kanały. No i żeby przede wszystkim puszczać do znajomych, gdziekolwiek się da, im nas więcej, tym większa burza mózgów i tym programy są ciekawsze. Dzięki ogromne raz jeszcze, Piotrze, pozdrawiam i do Trzymajcie się, następnego cześć. razu.